Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Otóż jest to książka 10 na 10. Polecam gorąco. Oczywiście musicie zrozumieć, że 10 na 10 to u mnie tyczy się książek, które są moim zdaniem z taką oceną w ramach swojego, powiedziałbym, swojego gatunku, albo nawet podgatunku. Tą książkę oceniam jako jakaś taka literatura faktu, ekologiczna, / jakieś popularno-naukowa, ciekawostki o świecie, no i dla mnie to jest 10 na 10. Jak możecie zauważyć, po sugestii pewnej Weroniki usunąłem z tyłu walizeczkę, która tam się walała. No i może zacznijmy od tego, że oczywiście zapraszam na film Sekretne życie drzew, napisane przez pana Petera Wochlebena. No i zapraszam, zaraz oczywiście fragment sponsorowany. O, jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku, więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi o strony i sklepy oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu, a jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. No więc byłem w ten weekend na profesjonalnym kursie zrobionym mi przez pewnego znanego z tam, nie wiem, czy on chyba ma 20 000 subskrypcji, czy coś takiego, youtubera, który nazywa się Wujek Racel i z którym się znamy prywatnie. I oczywiście podlinkuję jego kanał w przypiętym komentarzu, wiadomo. No i on mi zrobił profesjonalny kursik. Co prawda jeszcze będę musiał go kiedyś zaprosić do siebie albo pokazać mu tam zdalnie pulpit, żeby zerknął, czy moje ustawienia są dobre, bo robiłem je trochę na czuja, trochę tam patrząc w jakieś wspaniałe tutoriale na necie. Ale no po prostu niebo a ziemia, naprawdę wyszedłem z epoki jakiejś tam prehistorycznej. Stałem się teraz z łowcy zbieracza rolnikiem, więc fajnie. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy informację o głównym sponsorze, czyli o mnie samym. A tutaj macie, tutaj macie okładkę danej książki, która oczywiście jest też tutaj. I w ten sposób pozbyliśmy się problemu tego
No, problemu książek z Kindla, że tam musiałem je jakoś tam pokazywać do kamerki, co było słabiutkie i mnie wkurzało. Ona traciła ostrość, ple. No ale, okej, o czym jest ta książka? Ta książka, drodzy widzowie, ma za zadanie powiedzieć wam, czym są de facto drzewa i gdzie my żyjemy. W sensie będziecie bardzo zaskoczeni tym właśnie, czym drzewa są i czym las jest de facto. Mamy tutaj książkę jakiegoś, ten pan z Niemiec, pan Peter, taki niemiaszek, siwy, stary dziadzia. Nie no, powiem, ma z 50 parę lat, ale generalnie widać, że jest szalonym pasjonatem, jest leśnikiem z ponad 20-letnim stażem w zarządzie lasów państwowych w Niemczech. I po prostu jest strasznie fanem. Chodzi do TV, jest propagatorem, pewnie ma jakieś seminaria, jakieś publikacje, może ma kanał na YouTube, cholera wie. Książka zawiera też, co jest po prostu mega. Nigdy czegoś tak dobrze zrobionego nie widziałem. Zawiera zdjęcia zrobione przez pana Adama Ławnika i Krzysztofa Oniuka. Chyba. Ma tu 60 zdjęć, czy ponad 60 zdjęć w środku. Jest pięknie wydana, a jeszcze nim będziemy iść dalej, to oczywiście wybaczcie moją szaloną koszulkę. Nie wiadomo, jak będzie ją lepiej widać, ale po prostu no, wszystko mam w praniu. Ta koszulka jest z 6. części Gwiezdnych Wojen i chyba kupiona na premierze czy coś takiego, więc jest starsza pewnie niż część moich widzów. Ale ją całkiem lubię. No więc jak możecie zobaczyć, piękne ilustracje, znaczy zdjęcia, ale też ilustracje, czy tam ryciny. Nigdy nie mogłem zrozumieć do końca, o co z tymi rycinami chodzi i jaka jest różnica między ryciną a ilustracją. W środku gigantyczne zdjęcia z podpisami. No po prostu jest to wspaniałe. Czułem na każdej stronie, w każdym rozdziale, jak moja wiedza rośnie w sposób gigantyczny, w sensie ogólnie lasy nie są takie spokojne i takie, powiedziałbym, no, spokojne i grzeczne, jakby się myślało tam po nich chodząc, ale tam też nie ma cały czas wojny, tutaj też nie idźmy w tą stronę. Tylko po prostu jakby każdy stara się robić swoje drzewa, będące de facto jednym wielkim drzewem, jednym organizmem. Starają się robić swoje. Dzięcioły są takimi małymi trochę skurwolami i tam niszczą te drzewa de facto. No i tam korniki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale przejdźmy do... Przejdźmy do cytatów. Mam parę. Pierwszy. O mimozach. Odezwała się do naszego autora jakaś tam uczona, badała ona mimozy będące tropikalnymi półkrzewami. Dobrze nadają się na obiekty badań, ponieważ w dostrzegalny sposób można je troszkę zdenerwować, a w laboratorium prowadzić badania na nich niż zamiast na drzewach. Ich pierzaste listki przy dotknięciu składają się w obronnym geście. W doświadczeniu na liście roślin padały regularne pojedyncze krople wody. Początkowo listki natychmiast trwożnie się składały, jednak po pewnym czasie krzewy się nauczyły, że wilgoć niczym nie grozi. Odtąd listki pozostawały rozchylone mimo uderzających kropel. Jeszcze większym zaskoczeniem dla Galligano było to, że mimozy nawet po kilku tygodniach bez dalszych sprawdzianów pamiętały lekcje i potrafiły ją stosować w praktyce. Szkoda, że nie można przetransportować do laboratorium buków czy dębów, by śledzić, jak się uczą. Ale w kwestii wody przeprowadzono badanie terenowe, to że drzewa zaczynają krzyczeć, jeżeli nie mają wody. I wszystko się odbywa w strefie ultradźwięków. Więc naprawdę po prostu... Jest naprawdę człowiek zaszokowany, mózg zniszczony.
I wielki szacun. Tutaj mamy jeszcze, oczywiście czcionka jest też dość duża, jest tak dość zrobione to wszystko estetycznie, w związku z tym czyta się szybko, zwłaszcza, że 120 stron to są zdjęcia, a cała książka ma 360. No i końcówka jest też spoko, nie jest to żaden spoiler. Z pewnej historii z Japonii można w zarysie unaocznić, jak ważne w skali globalnej jest sprężenie lasów z innymi obszarami naturalnymi. Japoński chemik odkrył, że kwasy wydzielane przez opadłe liście są spłukiwane do morza w strumieniach i rzekach. Tam pobudzają wzrost planktonu, który jest pierwszym i najważniejszym elementem łańcucha pokarmowego. Więcej ryb dzięki lasom? Badacz zachęcił do sadzenia drzew w pobliżu wybrzeża, co faktycznie spowodowało zwiększenie połowów rybaków i hodowców ostryg. Jednak nie tylko materialne korzyści winny uzasadniać naszą troskę o drzewa. To także drobne zagadki i cuda, których nie warto tracić. Pod dachem z liści codziennie rozgrywają się dramaty i wzruszające historie miłosne. To tam znajduje się ostatni skrawek natury. Wystarczy otworzyć drzwi. W lesie jeszcze można przeżyć przygodę i znaleźć tajemnicę do rozwiązania. A kto wie, może pewnego dnia naprawdę rozszyfrujemy mowę drzew i w ten sposób zyskamy materiał do kolejnych niewiarygodnych opowieści. Czekając na tę chwilę, wybierzcie się do lasu i puśćcie wodze fantazji. W wielu wypadkach nie odbiega ona zbyt daleko od rzeczywistości. Więc polecam, będziecie w szoku. Myślę, że 90% tam nie mieliście pojęcia, co będą opowiadać wam, co będzie pan Niemiec opowiadał wam. Książka była z polecenia Kasi Gandor, która mimo że jest bardzo irytująca jako jako youtuberka, bo po prostu ona chyba ma tam jakieś wykształcenie, jest jakimś magistrem czegoś tam i zachowuje się, jakby była co najmniej panem doktorem od Tylko Naukowy Bełkot, albo panem doktorem Rożkiem, albo doktorem Napierałą, więc jest trochę męcząca, ale książki poleca dobre, dzięki Bogu chociaż za to. Więc to wszystko z mojej strony 10/10 i zapraszam do postscriptum. A w postscriptum czasem jest tak, że niestety mój skrypt, który tłumaczy mi to w locie, te napisy, to czasem się niestety wywala przy przetłumaczeniu ich z języka na język, więc wybaczcie, czasem te postscriptum będą lądowały w komentarzach. I to wszystko. Wielkie dzięki. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!